Wyobraź sobie taką sytuację. Budzisz się z ciężarem w klatce piersiowej. Nie jest to nic konkretnego, tylko rozproszona melancholia, może poczucie pustki. Ale zamiast zaakceptować to uczucie, instynktownie je tłumisz. Otwierasz media społecznościowe i napotykasz lawinę motywacyjnych fraz. Wybierz bycie szczęśliwym dzisiaj. Wdzięczność wszystko przemienia. Pozytywne wibracje przyciągają pozytywne rzeczy. I wtedy słyszysz ten wewnętrzny głos, wytwór lat pochłaniania tej kultury. Co jest ze mną nie tak? Dlaczego nie mogę po prostu być szczęśliwy, jak wszyscy inni wydają się być? Muszę bardziej się starać, żeby myśleć pozytywnie. W świecie opętanym nieustannym szczęściem i niewzruszonym optymizmem, pozwolenie sobie na odczuwanie jakichkolwiek negatywnych emocji stało się niemal wykroczeniem. Smutek, gniew, frustracja, strach, wszystkie te fundamentalnie ludzkie emocje są teraz oznakami osobistej porażki, sygnałami, że nie wykonujesz swojej pracy lub nie wibrujesz na właściwej częstotliwości. Współczesny filozof Byung-Chul Han nazywa to terrorem pozytywizmu, systemem przymusu, który pod uwodzicielskim pozorem wolności i dobrostanu w rzeczywistości zniewala nas w głęboki i podstępny sposób. Według niego społeczeństwo pozytywne, z którego wygnano negatywność, jest społeczeństwem tak dalej i więcej tego samego, które ma tendencję do utrwalania i przyspieszania istniejącego. Stoimy w obliczu nowej formy tyranii, nie tej narzuconej przez rozpoznawalnego dyktatora, ale tyranii, która działa poprzez uśmiechy, polubienia i pozytywne twierdzenia. Tyranii, która skolonizowała nawet nasz wewnętrzny świat, przekształcając każdy moment smutku czy emocjonalnego dyskomfortu w problem do naprawienia. W tym nagraniu zbadamy, jak wymuszony optymizm i nieustanne żądanie pozytywności nie tylko nie czynią nas szczęśliwszymi, ale stopniowo niszczą nasze zdrowie psychiczne i autentyczność. Co ważniejsze, odkryjemy wyzwalającą moc przyjmowania całego spektrum ludzkich emocji, w tym tych, które sprawiają nam dyskomfort. Nasza kulturowa obsesja na punkcie ciągłej pozytywności nie pojawiła się znikąd. Jest produktem zbieżności błędnie interpretowanej psychologii pozytywnej, późnego kapitalizmu i skomercjalizowanej duchowości. Przemysł szczęścia, wyceniany na miliardy złotych, kwitnie sprzedając obietnicę, że możesz i powinieneś być nieustannie szczęśliwy. Książki z gatunku samopomocy, motywacyjne wykłady, programy coachingowe i aplikacje do medytacji zorientowanej na produktywność tworzą ekosystem, który przekształca szczęście w towar, a co gorsza, w moralny obowiązek. Jak zauważyła filozofka Eva Illouz, żyjemy w erze kapitalizmu emocjonalnego, gdzie uczucia stały się zasobami do optymalizacji i eksploatacji. W tym paradygmacie bycie smutnym lub niekomfortowym nie jest tylko nieprzyjemne, jest nieefektywne, nieproduktywne, a zatem moralnie podejrzane. Za motywacyjnymi frazami z Instagrama i wykładami TEDx o szczęściu kryje się okrutne, ukryte przesłanie. Jeśli nie jesteś szczęśliwy, to dlatego, że nie starasz się wystarczająco. Twój smutek jest osobistą porażką, a nie naturalną odpowiedzią na złożoności i trudności ludzkiej egzystencji. Psychoanalityk Adam Phillips doskonale uchwycił tę dynamikę, pisząc: obsesyjne poszukiwanie szczęścia samo stało się źródłem nieszczęścia. Im bardziej tęsknimy za wiecznym stanem dobrego samopoczucia i optymizmu, tym bardziej sfrustrowani i zdesperowani stajemy się, gdy nieuchronnie nam umyka. Ale być może najbardziej przewrotnym aspektem tej tyranii jest to, jak nas izoluje. Kiedy eksponujemy tylko nasze pozytywne emocje, tworząc publicznie optymistyczne persony, podczas gdy prywatnie dusimy nasze bóle, kończymy tworząc społeczeństwo głęboko samotnych ludzi, z których każdy wierzy, że jest jedynym, który cierpi, jedynym, który nie osiągnął ideału nieustannej pozytywności. Myśl pozytywnie, a wszystko będzie dobrze. Negatywność przyciąga więcej negatywności. Tworzysz swoją własną rzeczywistość swoimi myślami. Te frazy, powtarzane jak mantry w naszej kulturze, wydają się nieszkodliwe, a nawet inspirujące. Ale dla wielu osób zmagających się z rzeczywistymi trudnościami, kliniczną depresją, traumą, stratą, przewlekłą chorobą, systemową niesprawiedliwością, działają jak małe noże, które zagłębiają się w istniejące rany. Byung-Chul Han twierdzi, że imperatyw pozytywności
jest wyrafinowaną formą przemocy. To przemoc, która nie pozostawia widocznych śladów na ciele, ale powoli podkopuje naszą autentyczność i zdolność do przetwarzania trudnych doświadczeń. Sprawia, że stajemy się obcy dla samych siebie. Kiedy mówimy komuś, kto cierpi, żeby zobaczył pozytywną stronę lub był wdzięczny nawet w trudnych chwilach, zasadniczo unieważniamy jego doświadczenie. Mówimy: twój ból jest nielegalny, twój smutek jest złym wyborem, twoje cierpienie jest porażką postawy. Carl Jung, który poświęcił swoje życie zrozumieniu ludzkiej psychiki w całej jej złożoności, ostrzegał przed niebezpieczeństwami tłumienia mrocznych aspektów naszego doświadczenia. Czemu się opierasz, to trwa. Co akceptujesz, to się przemienia. Próbując całkowicie wyeliminować negatywność z naszego życia, ostatecznie wzmacniamy jej władzę nad nami. Pozytywne myślenie staje się szczególnie okrutne, gdy stosuje się je do problemów strukturalnych i systemowych. Mówienie komuś, kto zmaga się z ubóstwem, rasizmem lub innymi formami opresji, że musi jedynie zmienić swoje nastawienie, aby przezwyciężyć swoje okoliczności, nie jest tylko naiwne. To forma gaslightingu, która nakłada całą odpowiedzialność na jednostkę, ignorując szersze realia społeczne i polityczne. Prawdziwa przemoc pozytywnego myślenia polega na tym, jak odbiera nam język i legitymizację do nazywania naszych bólów. Jak zauważyła pisarka Barbara Ehrenreich w swojej książce Uśmiechnij się albo giń, kulturowy nacisk, że musimy myśleć pozytywnie, zmniejsza naszą zdolność do krytycznego reagowania na świat wokół nas. Kiedy zostaliśmy nauczeni, że pewne emocje, smutek, gniew, strach, rozpacz są niedopuszczalne, co z nimi robimy? Nie mogąc ich wyrazić, ani nawet świadomie uznać, kończymy tłumiąc je, spychając je w głębiny nieświadomości. Ale jak pokazał nam Freud ponad wiek temu, to, co stłumione, zawsze powraca, często w zniekształconych i bardziej destrukcyjnych formach. Emocja, która nie jest rozpoznana, nie znika, tylko pojawia się ponownie w przebraniu, napisał Jung. Nasze stłumione smutki i gniew pojawiają się jako chroniczny niepokój, depresja, zachowania kompulsywne lub są projektowane na innych ludzi i sytuacje. Tragiczna ironia polega na tym, że próbując unikać negatywnych emocji poprzez wymuszoną pozytywność, ostatecznie intensyfikujemy nasze długoterminowe cierpienie. To jak próba utrzymania piłki pod wodą. Im więcej siły stosujemy, aby utrzymać ją zanurzoną, tym gwałtowniej wyskakuje na powierzchnię, gdy nasza energia się wyczerpuje. Dla wielu psychoterapeutów współczesna epidemia lęku może być częściowo przypisana naszej kulturowej niezdolności do odpowiedniego przetwarzania trudnych emocji. Kiedy nie pozwalamy sobie odczuwać smutku, kiedy natychmiast próbujemy naprawić jakikolwiek dyskomfort emocjonalny, tracimy okazję do zintegrowania tych doświadczeń i rozwijania się poprzez nie. Ponadto ciągłe tłumienie negatywności wymaga ogromnego nakładu energii psychicznej. Utrzymywanie fasady wiecznej pozytywności, ciągłe monitorowanie naszych myśli, aby wyeliminować wszelkie negatywne wibracje, wymuszanie uśmiechów i optymistycznych stwierdzeń, nawet gdy wewnętrznie się rozpadamy, wszystko to wyczerpuje naszą witalność i pozostawia nas wyczerpanych. Filozof Alan Watts rozpoznał tę dynamikę, gdy powiedział: nie wierzę, że osoba może osiągnąć harmonię ze sobą, dopóki nie zaakceptuje nie tylko tego, czym jest, ale też tego, czym nie jest, dopóki nie będzie gotowa być tym, czym jest i nie będzie zaniepokojona tym, czym mogłaby być. A co, gdybyśmy zamiast demonizować nasze negatywne emocje, zaczęli rozpoznawać ich wartość i własną inteligencję? Co, gdyby smutek, strach, gniew, a nawet okazjonalna rozpacz były nie tylko tolerowane, ale rozumiane jako istotne części psychologicznie bogatego i znaczącego życia? Smutek łączy nas z naszym wspólnym człowieczeństwem i pogłębia naszą zdolność do empatii. Wiele wielkich dzieł sztuki, literatury i muzyki powstało nie ze stanów wiecznego szczęścia, ale z głębokiej melancholii lub bólu. Bez zdolności do odczuwania i przetwarzania smutku, nasze doświadczenie świata staje się powierzchowne. Gniew, gdy jest świadomy i odpowiednio ukierunkowany, może być potężnym katalizatorem społecznej i osobistej transformacji. Oburzenie wobec niesprawiedliwości, frustracja wobec dysfunkcyjnych systemów to są odpowiednie reakcje emocjonalne, które mogą motywować nas do tworzenia lepszych światów. Nawet lęk,
często patologizowany w naszej kulturze, można postrzegać jako troskliwą inteligencję, która ostrzega nas o potencjalnych zagrożeniach i przygotowuje nas do stawienia im czoła. W umiarkowanych dawkach wyostrza naszą uwagę i sprawia, że lepiej reagujemy na nasze otoczenie. Psycholog i filozof egzystencjalny Rollo May stwierdził, że normalnością w naszym nieczułym technologicznym świecie stało się osiągnięcie punktu, w którym nic nie jest głęboko odczuwane. W przeciwieństwie do tego, zdolność do doświadczania całego spektrum ludzkich emocji, w tym tych bolesnych, jest oznaką nie słabości czy porażki, ale odwagi i psychologicznej witalności. Podobnie Jung przypomina nam, że przywilejem życia jest stanie się tym, kim naprawdę jesteś, nie tym, kim myślisz, że powinieneś być, nie sztucznie pozytywną wersją siebie stworzoną na zewnętrzną konsumpcję, ale twoim pełnym i autentycznym ja, ze wszystkimi jego sprzecznościami, światłami i cieniami. Jak zatem możemy uwolnić się od tyranii pozytywności? Jak możemy odłożyć na bok wymuszony optymizm i kultywować bardziej uczciwą i odżywczą relację z całym spektrum naszego doświadczenia emocjonalnego? Pierwszym krokiem jest rozpoznanie. Pozwól sobie rozpoznać, kiedy jesteś uwięziony w cyklu toksycznej pozytywności, kiedy zaprzeczasz swoim prawdziwym emocjom w imię pozytywnych wibracji lub wymuszonej wdzięczności. Zauważ momenty, w których czujesz się zmuszony maskować swój dyskomfort uśmiechami lub pustymi twierdzeniami. Drugim krokiem jest danie sobie pozwolenia na odczuwanie. Pamiętaj, że nie ma emocji zakazanych czy złych. Są tylko ludzkie doświadczenia, wszystkie ważne, wszystkie niosące własną mądrość. Jak napisał Rainer Maria Rilke, pozwól, by wszystko ci się przydarzyło, piękno i terror. Po prostu idź naprzód. Żadne uczucie nie jest ostateczne. Następnie kultywuj społeczność, która szanuje emocjonalną autentyczność. Otaczaj się ludźmi, przy których możesz być prawdziwy, przy których nie musisz odgrywać wiecznie pozytywnej wersji siebie. Jak zauważył Nietzsche, przyjaźń powinna być celebracją bycia żywym razem z naszymi przyjaciółmi, a nie wspólnym zaprzeczaniem naszej śmiertelności. Wreszcie odkryj na nowo wartość tragizmu. Starożytni Grecy rozumieli, że życie ludzkie nieuchronnie zawiera cierpienie, stratę i ograniczenia i że jest piękno i godność w stawianiu czoła tym rzeczywistościom z odwagą i jasnością. Nasze słabości i zmagania nie są przeszkodami dla znaczącego życia. Pod wieloma względami są jego fundamentem. A kiedy spotkasz kulturowy nacisk na ciągłe szczęście, przypomnij sobie słowa Alberta Camusa: pośród zimy odkryłem w sobie niepokonane lato. Prawdziwa odporność nie pochodzi z zaprzeczania zimie, ale z odkrycia zdolności do jej zniesienia, a nawet do znalezienia piękna w jej pustce. Tyrania pozytywności jest szczególnie niebezpieczna, ponieważ prezentuje się jako wyzwolenie. Mówi: jestem tu, aby pomóc ci być szczęśliwszym, bardziej wolnym, pełniejszym. Ale jak widzieliśmy, ta obietnica często okazuje się być bardziej subtelnym więzieniem, takim, w którym stajemy się obcy dla samych siebie, niezdolni do autentycznego zamieszkiwania własnego doświadczenia. Prawdziwym antidotum na tę tyranię nie jest równie sztywny pesymizm, ani celebracja cierpienia dla samego cierpienia. Jest to raczej to, co możemy nazwać współczującą autentycznością, gotowość do bycia obecnym ze wszystkim, co pojawia się w naszym doświadczeniu, bez osądzania, bez uciekania, bez próby natychmiastowego przekształcenia tego w coś bardziej akceptowalnego lub nadającego się na Instagram. Byung-Chul Han sugeruje, że musimy ponownie odkryć negatywność nieidentycznego, obcego, innego. Wszystko to, co kwestionuje gładki i powierzchowny język toksycznej pozytywności. Musimy ponownie nauczyć się sztuki dyskomfortu, zdolności do pozostania z tym, co trudne, bez natychmiastowego szukania wyjścia. Jak napisał poeta Rumi ponad 800 lat temu, rana jest miejscem, przez które światło wchodzi w ciebie. Nasze bóle i zmagania nie są przeszkodami w uzdrowieniu i wzroście, są często ich niezbędnymi portalami. Być może prawdziwym wskaźnikiem zdrowia psychologicznego nie jest zdolność do utrzymania niewzruszonego optymizmu, ale zdolność do płynnego poruszania się przez całe spektrum ludzkich emocji, pozwalając każdej z nich uczyć nas, kształtować nas, a następnie ustąpić miejsca następnej. Jak sama natura nam pokazuje,
Życie nie jest wznoszącą się linią prostą, ale cyklem pór roku. Każda niezbędna, każda ze swoim własnym pięknem i celem. W świecie, który ponad wszystko ceni produktywność i optymizm, po prostu pozwolenie sobie na odczuwanie prawdziwych emocji, bez osądzania, bez pośpiechu, aby je naprawić, jest aktem odwagi i oporu. Jest to krok w kierunku autentyczności, który paradoksalnie może prowadzić do głębszej i bardziej autentycznej radości, niż jakiekolwiek wymuszane pozytywne stwierdzenie mogłoby kiedykolwiek zaoferować. Ostatecznie prawdziwa wolność nie polega na przekraczaniu naszych trudnych emocji, ale na pełnym ich zamieszkiwaniu, ze świadomością i współczuciem. Nie na ucieczce od ludzkiej kondycji, ale na jej objęciu, ze wszystkimi jej sprzecznościami, przyjemnościami i bólami, momentami ekstazy i rozpaczy. Jak napisał psychoanalityk Donald Winnicott, to przyjemność być ukrytym, ale katastrofa nie zostać znalezionym. Obyśmy wszyscy znaleźli przestrzenie, w nas samych i w naszych społecznościach, gdzie nie musimy się ukrywać za wymuszonymi uśmiechami czy stwierdzeniami pustej pozytywności, gdzie możemy zostać znalezieni w naszej prawdzie, jakakolwiek by ona nie była. I być może wtedy, paradoksalnie, gdy przestaniemy dążyć do szczęścia jako obowiązkowego i wiecznego stanu, odkryjemy chwile autentycznej radości, które pojawiają się naturalnie, nie jako osiągnięcie czy obowiązek, ale jako mile widziany gość, który przybywa dokładnie wtedy, gdy przestajemy wymuszać jego obecność.